9. co do wielkości kraj na świecie, którego znaczna powierzchnia leży w Azji Środkowej, a mały kawałeczek też w Europie. Stolicą jest Astana, a ten kraj to oczywiście Kazachstan. I mimo tego, że to ogromny kraj, to ma zaledwie 20 milionów mieszkańców, ponieważ większość obszaru tego kraju to po prostu stepy. Oczywiście nie mają dostępu do morza, jeśli nie liczyć Morza Kaspijskiego, które notabene jest jeziorem. No i de facto jest to największy kraj chyba na świecie bez dostępu do morza. Kazachstan jest dosyć bogatym krajem. Posiada bardzo duże zasoby ropy naftowej, węgla, złota, uranu, a ludzie żyją tutaj dosyć biednie. To znaczy widać dużą różnicę między bogatymi i biednymi. Myślę, że przez długi czas, kiedy żyli pod sowieckim butem, są przyzwyczajeni do tego, że nie mogą zbyt dużo oczekiwać od swoich włodarzy, swoich władz i tak właśnie żyją. A kult jednostki ma się tutaj jeszcze bardzo dobrze. A chyba najbardziej znaną dla nas personą jest bohater filmu Borat. Jednak sami Kazachowie nie są z tego powodu dumni, ponieważ uważają, że przedstawia ich kraj w krzywym zwierciadle. Kazachstan posiada wiele zasobów naturalnych, przyrodniczych. Znajdziemy tutaj oprócz stepów wspaniałe jeziora, piękne góry, intrygujące pustynie i ogromne kaniony. W tym filmie i w naszej serii o Kazachstanie postaramy Wam się pokazać, jak ten kraj wygląda naprawdę. No i przylecieliśmy już do Warszawy, a lecieliśmy z Krakowa. Pierwszy raz lecieliśmy takim łączonym lotem, prawda, czyli z Krakowa do Warszawy i z Warszawy polecimy do Astany, do Kazachstanu. Jeżeli chodzi o kontrolę, nie wiem, czy to było spowodowane tym, że takie kontrole na lotnisku w Krakowie to standard, ale obyło się bez jakichś większych komplikacji, wszystko po łebkach poszło. Nawet nie musieliśmy wyciągać laptopa, nawet sprzętu żadnego, mamy mnóstwo nawet dronów. No niczego w sumie nie wyciągaliśmy, włożyliśmy po prostu plecaki do pojemników, przeszliśmy przez bramki. Z bułkami i kabanosami. Z bułkami, z kabanosami i luz. A jeszcze powiedz, że mieliśmy osobno siedzenie, ale taki miły pan na lotnisku w Krakowie nam zaproponował, że od razu sam od siebie, że nam zmieni, żebyśmy razem byli. Tym samym dziękujemy mu z tego miejsca. Teraz nas czeka trochę roboty, bo musimy przepakować się, zrobić z tych 5 plecaków 2. Ale czy się nam to uda, to zobaczymy. No i udało nam się spakować do 4 plecaków, czyli z tych 5 zrobiliśmy 4. I teraz już lecimy autobusem, prawda, do centrum. Okazało się, że nie można kupić biletu tutaj. Można tylko zapłacić taką dedykowaną kartą. Jakiś tam pan randomowy nas zawołał, że on to po prostu zapłaci ze swojej karty. Oby tak było dalej, oby przez resztę pobytu naszego w Kazachstanie spotykaliśmy takich fajnych ludzi. A wcześniej, z tego co czytaliśmy w internecie, to można też było kupić, prawda, bilety u kierowcy. Можно еще раз? Я лечу. Вам ничего не говорил, пожалуйста? Спасибо. No i ostatecznie dotarliśmy do naszego hotelu, ale niestety okazało się, że pokój nie jest wolny, także musimy poczekać do godziny 12 jeszcze. Problem jeszcze mamy z kartą, ponieważ no, kupiliśmy taką kartę. Pan tutaj próbował, ale nie potrafił nam tego aktywować. Także jak uda nam się znaleźć salon tego operatora, podejdziemy i spróbujemy działać w tym zakresie. Trzeba przyznać, że furki tu mają nawet niezłe. Większość to nowe samochody. Powodzi się. Blokowiska tutaj w Astanie wyglądają mniej więcej tak, ale oczywiście jest też nowe budownictwo, które wygląda zdecydowanie lepiej, bardziej nowocześnie przede wszystkim.
No i już jesteśmy w pokoju, zameldowaliśmy się do pokoju hotelowego. Hotel czy też pokój, jaki jest, każdy widzi. Jest plus, bo jest mało lodóweczka. Są też jakieś wody, które tu były. Kabanosy oczywiście nasze z Polski. Jest czajnik, można sobie herbatkę zrobić, są filiżanki. A łóżko dość duże. Jaki jest materac twardy? Widzę. No to twardy. Beata lubi bardzo twardy, ja tak średnio. No i łazieneczka. Łazieneczka wygląda tak, czyli prysznic, standard, kibel, lustro, umywalka. Są jakieś szampony, tu saszetki, jest żel pod prysznic, mydełka 2 szczotki z pastami. Tu jest takie biurko mini, 2 stoliki nocne. No i teraz jesteśmy trochę zmęczeni, także pójdziemy prawdopodobnie zaraz, no może się wykąpiemy wcześniej, a później pójdziemy się położyć, jak począć, nie wiem, z godzina się kimnąć i lecimy w miasto. Odwiedziliśmy teraz taki lokalik fajny, Jardonner. W hotelu znaleźliśmy ulotkę do tego lokalu, bo to teraz kosztuje. Taki pycha powiedziała, no. Recenzja godna, a to już więcej niż... Bardzo chrupiące. I to jest kurczakiem. I kosztuje to dokładnie 1900 ichniejszych pieniążków, czyli tęgę. Ale jest spory kawałek. I chyba jest ajvar do tego, bo pan powiedział, że ajvar mamy sobie wziąć do tego, ale myśmy nie skorzystali, bo idziemy na miasto. No i zapytaliśmy się odnośnie tej naszej karty, tutaj takich miłych, młodych pań w tym sklepie. Uświadomiły nam to, o czym myśleliśmy, że musimy iść do tego operatora. Niestety dzisiaj już tam jest zamknięte, także podały nam adres i jutro musimy z rana się tam wybrać. Także dzisiaj jeszcze będziemy na mieście bujać się bez internetu niestety. Tutaj pięknie z dłoni wyrasta drzewo. Tego, co się udało zauważyć podczas tego krótkiego spaceru i z tego, co rozkminiliśmy tutaj na mapach offline, to jest sporo zieleni, sporo parków jest tutaj w Asztanie, nie? Bardzo dużo. Tam chyba, na tym wieżowcu, był pożar. Tam brakuje takiego kawałka elewacji, widać, że jest coś tam takie obkopcone. Mamy też eleganckie tutaj wypożyczalnie rowerów, zobaczcie sobie. Tu prawdopodobnie jest taki mały park muzyczny, ponieważ było wcześniej pianino, tu jest kontrabas i tak fajnie pomyślane, że jakby ktoś umiał na tym kontrabasie grać, to może zagrać i tu jest od razu kapelusz. Wszystko pomyślane, można zagrać i na tym zarobić, prawda? Szarp pan bas, bo jak pan nie szarpie, to krew się w nas sączy ziemniaka. Dobre utro, witamy Was kolejnego dnia. Właśnie idziemy ogarniać kartę na tutejszą komunikację miejską. No i musimy udać się w tym celu na dworzec. Także na lotnisku nie można kupić tej karty, nie można chyba doładować też tej karty. Jest problem, jeżeli ktoś chce jechać autobusem, no to trzeba liczyć na życzliwych ludzi, tak jak my spotkaliśmy pana, który za nas po prostu zapłacił. No kiedyś wyglądało to z tego, co czytaliśmy w internecie, troszeczkę inaczej. Można było u kierowcy również kupić bilet, teraz już nie można. No jest nam to potrzebne, chcemy zwiedzać centrum, które jest od nas oddalone około 7 km. Także 7 km z buta po mieście. Później jeszcze gdzieś tam między tymi atrakcjami kluczyć, chodzić i wracać wieczorem znowu 7 km z buta, no to jest słabe. Oczywiście można sobie zamówić taksówkę, ale to pewnie sporo więcej kosztuje, a takim autobusikiem można naprawdę za
groszowe sprawy dojechać do centrum, w jakikolwiek w ogóle punkt tego miasta, także po co przepłacać, po co płacić na przykład, nie wiem, 30, 40, 50 zł, jak możemy zapłacić złoty, 2, 3 za to samo praktycznie. Tak więc widzimy się na miejscu, będziemy mieli kartę, to powiemy coś więcej na ten temat. Время отправления 19:00. Приобретайте W końcu udało nam się załatwić jedną z bardzo ważnych spraw, a więcej na ten temat opowie Wam Beata. Jak się przyjedzie do Astany, to jest taki problem, bo lotnisko jest na południu miasta, a żeby kupić sobie kartę na autobus, to trzeba się dostać na północ miasta praktycznie. Obok dworca kolejowego, czyli wokzalu, jest taki dworzec autobusowy. No on jest tu obok, Gdzie trzeba się udać i zakupić sobie kartę. Karta, którą my kupiliśmy, to już jest na 10 przejazdów. Siadamy do autobusu, odbijamy, później przychodzi kontroler i szczytuje ten kod QR. Wtedy się dowiaduje, czy zapłaciliśmy za przejazd, czy nie. I my to mamy na 10 przejazdów. Ta karta kosztowała 2101. Wchodzisz, płacisz i jeździsz ile chcesz, dopóki nie wysiądziesz z autobusu. Z autobusu, tak, dokładnie. No niestety w środku nie mogliśmy nagrać. No niektórych budynków, ogólnie nawet z zewnątrz, nie można nagrywać. To jest jeden z tych strategicznych budynków, w których nie można nagrywać. Tak samo tutaj jest obok dworzec kolejowy. Widzieliśmy, że też dziwnie policjanci patrzą na kogoś, kto nagrywa, prawda, w różnych miejscach. To jest 10 jedzie z lotniska, możecie 10 tu podjechać. Jak znajdziecie dobrą duszę, co wam zapłaci za autobus? Tak jak nam. Jesteśmy już w autobusie, udało nam się zeskanować kartę, bo wszystko przebiegło pomyślnie, ponieważ to zaświeciło na zielono i tak chyba powinno być. Tam są No i takie odejmuje czytniki. kwotę. Zobaczcie sobie, do tych czytników trzeba przykładać kartę. No i jest informacja taka, że odejmuje po prostu tą kwotę, czyli macie wgląd jakby w to, ile przejeździliście, ile zużyliście tej karty. To jest bardzo fajna aplikacja. Wskazujecie miejsce, do którego chcecie się przemieścić i tu ładnie sobie autobus jedzie i widzicie, gdzie jesteście w danym miejscu, na którym dokładnie przystanku trzeba wyjść. Przystanki są zaznaczone, wskazujecie właśnie przystanek konkretny, do którego chcecie dojechać i no bardzo fajnie to widać, nie trzeba kombinować. To jest 2 GIS, działa to offline też, także warto pobrać tę aplikację. No i udało nam się załatwić kolejną nurtującą nas rzecz, a mianowicie aktywacja karty SIM. Z kłopotami, ale udało się to załatwić, ponieważ wydrukowaliśmy sobie bilet, trzeba było czekać, bo były różne stanowiska, tam wyświetlały się numerki, trzeba było ten numerek sobie pobrać i mieliśmy numer 103. Czekaliśmy, był już numer 104, 105, 106 do 109 doszło i nic. No i później zorientowaliśmy się, że chyba chodziło o to, że nacisnęliśmy tam na tym terminalu, na tym biletomacie język angielski i chyba każdy bał się konfrontacji z klientem angielskojęzycznym. Passenger Stanisław Paluch, please World War. I jakby przeskoczyli ten nasz numer, no ale na szczęście taki pan ochroniarz zainteresował się nami i podszedł do nas, wziął bilet i zaprowadził nas do pani. No i załatwiliśmy w języku rosyjskim. No, gdybyśmy wiedzieli, że to jest problem z tym angielskim, to byśmy od razu rosyjski nacisnęli. Zapłaciliśmy 4000 tęgę za 30 gigabajtów na miesiąc, czyli wychodzi niespełna 30 zł na polskie. Także myślę, że dobra cena. Teraz zanim zaczniemy zwiedzać fajne tutaj miejsca w Astanie, a jest ich naprawdę sporo, to pójdziemy coś zjeść. No i odwiedziliśmy taki lokalik tutaj niedaleko głównej drogi, nazywa się Corona Bar. Zamówiliśmy sobie po piwerku, bo jest lane, a my jak jest lane piwo, to mamy nieodpartą ochota, żeby skusić się na takie piwo. No i zamówiliśmy sobie, Jose zamówił Langmana, bo to jest sprawdzone danie, które bardzo lubię tutaj w Azji Środkowej. W Uzbekistanie mi to bardzo smakowało, w Kazachstanie no nie miałem jeszcze jakby okazji tego jeść, ale trzeba spróbować. Bata manty też próbowałaś w Uzbekistanie, to sprawdzisz, jak to tu smakuje. No przyszło jedzenie, już jest Langman, są manty i jest sałatka. O, wyleciało. Soczyste, ja? No, to taka zupa w środku. Są podpiekane, jest taka zupka. No. Dobre? Ja się tak dziubna trochę tu. Dobre, makaron dobre. Taki domowy. Jest fajnie okraszone to takim sosem i czymś jeszcze posypane. Także spoko, to mi smakuje. Makaron na pewno. Wołowe mięso jest. Mięso jest fajne, kruche.
Ale jest soczyste, bo jest taki zatopiony w takim sosie. Nie wiem, Papryczka co to jeszcze jest może- w tej sałatce, ale jest to pyszne. To? To jest bakłażan. Nie. No to może bakłażan na wata. Co to jest? To jest No. bakłażan, no, oczywiście. Grillowany tak jakby, nie? To jest pyszny ten bakłażan. Kurde, pychota. Dziękuję bardzo za uwagę. Robert Makowicz z tej strony. Kłaniam się. Magda Gessler. Nie, wiesz co? Za nami wieża Bajterek, symbol miasta, wybudowana na polecenie prezydenta Nazarbajewa, oddana do użytku w 2002 roku. Ta wieża ma 105 metrów wysokości, a ta kula na górze ma 22 metry średnicy. W środku jest restauracja, jest nawet w złotej sztabie odlew dłoni prezydenta Nazarbajewa. Tam wszyscy przychodzą, przykładają dłonie na szczęście. A symbolizuje ta wieża takiego mitycznego ptaka samruka, który złożył swoje jajo według mitu, według legendy w gałęziach topoli i z tego narodziło się słońce. No i architekt miał taką wizję właśnie przedstawienia tego. Zaraz pójdziemy tam do środka, można windą wyjechać na górę i zobaczyć piękną panoramę miasta. Tu też można chyba kupić podróż właśnie takim tym czerwonym busem. No folder jakiś, no. Kolka stoi? 6000. Czyli jak słyszeliście, 6 000 kosztuje taką przyjemność. I ile tam jest tych atrakcji w tej cenie? Tam było za 7 chyba, ale tu przejeżdża tylko autobus koło tego, nie? Aha, przejeżdża, czyli oni się nie zatrzymują de facto i nie chodzą tam, nie zwiedzają tego. To nic specjalnego. A tu są jakieś bramki, trzeba wejść, sprzęt niestety przepuścić przed bramki, jak widzicie, żeby wejść na wieżę. Wzięłaś 2 bilety, tak? Bilet wygląda tak i kosztuje 2000. Tworzy się kolejka, jak widzicie, także trzeba cierpliwie poczekać. Uzbroić się w cierpliwość i poczekać. A jest też jakiś sklepik z suwenirami, z pamiątkami. To co to wam trąbi? Można jeszcze tutaj iść do góry, ciut wyżej, a tu jest jeszcze więcej ludzi. Albo tu jest ten odcisk tego Nazarbajewa, nie? My raczej w tej kolejce nie będziemy stać, bo chyba nasza wiara jest po prostu krucha. Ale jak ktoś wierzy w coś takiego, no to jak najbardziej. Jakoś grupa turystów wchodzi do góry, później schodzi i później następno wchodzi. Żeby tam nie było zbyt wielkiego tłoku. Część ludzi wchodzi, część schodzi, to tak się odbywa wahadłowo. Taras widokowy wieży Bajterek daje pełny obraz Astany widzianej z góry, dzięki czemu można zajrzeć niemalże w każdy zaułek tego na wskroś osobliwego miasta. Astana to bardzo młode i jedno z najszybciej rozwijających się miast na świecie, a jego futurystyczna forma jednych razi, innych zachwyca. Jednak niepodważalnie robi wrażenie i budzi emocje. Za początek istnienia miasta uznaje się wybudowanie tu przez Rosjan twierdzy Akmolińsk w 1824 roku, której zadaniem było strzec stepowych szlaków handlowych. Znajdował się też tu punkt zborny dla karawan z Taszkentu i Buchary. W czasach Związku Radzieckiego Chruszczow przemianował miasto na Celinograd. Następnie w 1992 roku, po odzyskaniu niepodległości przez Kazachstan, zmieniono nazwę na Akmoła, zaś w 1997 roku przeniesiono tu stolicę z Almaty, by po roku zmienić nazwę na Astana, co w kazachskim oznacza dosłownie stolica. Ale to nie koniec, ponieważ w 2019 roku znów zmieniono nazwę, tym razem na Nur-Sultan, na cześć prezydenta Nursultana Nazarbajewa, by po 3 latach powrócić do nazwy Astana. Oj, widać, Kazachowie lubią sobie komplikować życie. Dlatego, gdy będziecie wybierać się do stolicy Kazachstanu, sprawdźcie, jak aktualnie się nazywa, żeby przypadkiem nie polecieć w inne miejsce. Jesteśmy zaskoczeni tym, że mimo tego, że to jest stolica bardzo dużego kraju, 9. co do wielkości na całym świecie, no to ludzi tu naprawdę jest niewiele jak na stolicę. Sam ruch jest niewielki. Tu jest jedna z większych atrakcji, ta wieża Bajterek.
No i zobacz, raczej pustawo, spokojnie jest bardzo. Tak samo na skrzyżowaniach, jak widzicie, to nie jest jakiś bardzo wielki ruch, bardzo dużo samochodów, a miasto jest bardzo, bardzo nowoczesne, co widać naokoło i wszędzie. Większość budynków jest po prostu nowych. A jeżeli chodzi o autobusy, którymi się poruszamy, też większość autobusów to flota zeroemisyjna, czyli to są po prostu autobusy w większości elektryczne, być może też wodorowe, nie wiemy. Sami mieszkańcy też są bardzo różnorodni, nie? Z tego co widać, no nie jest to jak na przykład w Uzbekistanie, byliśmy w Taszkencie czy w Samarkandzie. No było widać te wpływy islamu tam na ulicach, bardzo to było widać. Także pod tym względem jesteśmy ciut, może nie bardzo, ale ciut zaskoczeni taką sytuacją, bo spodziewaliśmy się, że ten właśnie wpływy islamu, czy też kultury, bardziej religii, będą miały tu większe znaczenie, czy większy wpływ na mieszkańców Astany. Просыпаемся вместе, даже если уснули мы в разных местах. Мы идем ставить мое сердце, остановилось мое serce. Idziemy teraz przez takie fajne miejsce, to jest bulwar Nurzol, taka urbanistyczna oś miasta. Przy tym bulwarze są właśnie postawione te najważniejsze budynki w mieście. To, co widzicie za mną, to nie jest hotel w Dubaju, chociaż tak wygląda. To jest biurowiec jednej z największych firm zajmujących się ropą naftową w Kazachstanie. No jest to bardzo intratny interes, co widać po biurowcu. Przed nami największy na świecie namiot, czyli galeria Han Shatyr, która ma 23 000 metrów kwadratowych. Jest to ogromne centrum handlowe. Tutaj znajdują się brukowane uliczki w środku, restauracje, oczywiście galerie. Jest też płynąca rzeka, pole golfowe, plaża, na którą piasek przywieziono z Malediwów, palmy. No zobaczymy, ile uda nam się z tego wszystkiego zobaczyć, bo jesteśmy już tutaj dosyć późno, ale postaramy się Wam pokazać najważniejsze i najfajniejsze rzeczy. Spacerując tu po Astanie, to trzeba przyznać, że robi naprawdę wrażenie to miasto. Wiadomo, że to nie jest stare jakieś miasto, w którym znajdziemy multum zabytków i będziemy zachwycać się jakąś bogatą historią tego miejsca, ale mimo wszystko jest to jedno z ładniejszych miast, w których byliśmy. Przede wszystkim może też ten nasz komfort powoduje to, że ogólnie tu jest mało ludzi, o czym mówiliśmy wcześniej. Jest mało ludzi i bardzo fajnie się go zwiedza, bardzo fajnie się po nim spaceruje, bo nie ma tłoku. My tu na pewno żadnych obaw nie mamy, jeżeli chodzi o jakieś, nie wiem, obawy związane z poczuciem bezpieczeństwa, że czujemy się jakoś niebezpiecznie, niekomfortowo. Jest spokojnie, bardzo fajnie. Kazachowie to jest bardzo młode społeczeństwo, średnia wieku jest niska. Tam jest taka rzeźba takiego orła, który się wykluło z jaja. No ich ta samodzielność, ta historia dopiero się wykluło z jaja, bo oni tak jakby byli tak wchłonięci przez ten Związek Radziecki, że nie można tego porównać z Polską, bo Polska zawsze była odrębną i nawet jeżeli nas nie było na mapie, to ta tożsamość narodowa była silna. Tymczasem Kazachom trzeba przypominać ich własny język teraz. O, część Kazachów nie mówi w własnym języku, spora część jest tylko rosyjskojęzycznych. Przynależność jakoś do tego języka nie jest zabetonowana w społeczeństwie do kazachskiego. Strasznie chcą właśnie teraz przywrócić to, co stracili. No, stracili to moim zdaniem nieuchronnie, ponieważ całe pokolenia tak jakby tej historii się wyzbyły. Trzeba powiedzieć, że ten najwyższy na świecie namiot, no to jest taka wielka galeria handlowa z różnymi atrakcjami, sklepami i jest nawet, zobaczcie sobie, tam taka kolejka na takich szynach górą sobie leci. Jeżeli chodzi o tą plażę, o której Beata wspomniała, to jest na samej górze, prawda? I pójdziemy też tam zobaczyć. Teraz jedziemy na dół i tutaj już bardziej chyba takie sklepy spożywcze z tego co widać. Tak na szybko może ceny Wam pokażemy. Tu na przykład pomidory są po 800, nawet po 600 chyba są jakieś, nie? Nie, to są ogórki. I pomidory koło 6 zł. Wam to wszystko napiszę jak coś, bo teraz mi się nie chce na szybko liczyć. Jabłka 600, 800, 900, może ziemniaczki jeszcze popatrzymy. I młode widać 557, stare 350 ziemniaki. Tu jakieś gotowe dania też są.
Jakieś sałatki. To są ceny za 100 gram. No i tu są takie kawały mięsa. Jajka zobaczymy może. No tu jest 20 sztuk, taka promocyjna cena po 1379. Tu jeszcze są po 10 sztuk. 10 sztuk jest po 595. Najtaniej. Ceny serów. 2300. 2400 w sumie, to jest takie najtańsze chyba tu. Tu prezydenty do smarowania 1400. Taki większy 2700. Taki podstawowy serek do smarowania, kosteczka, jak u nas są takie kosteczki za 157. No i jest to wszystko to, co u nas też takie jest. 7 Daysy, na przykład paczuszka. Zwykły 7 Days jest w promocji za 279. Pepsi mamy po 815, 2-litrową. Jägermeister za 7000, taki mały, to jest połówka chyba, nie? No, Zatecki jest w promocji tutaj po 335. On jest dobry, ten Zatecki. Tylko że tu mają te puszki mniejsze niż u nas, nie? Mają 0,45. A dla koneserów tureckiego piwa jest nawet Efes. Kozol też jest. No kozol jest. Cheetosy 359. Lejsy 645. Kolejne piętro i kolejne sklepy, teraz już bardziej takie z ubraniami, nie? Z obuwnicze. Na tym piętrze akurat takie się mieszczą. A my pójdziemy jeszcze wyżej. Jest kino. Także wszystko co w takich galeriach, tylko że ta galeria jest naprawdę ogromna. Przeszklone, ale nie widać. Matowe jest też szkło. Odymione, także nie widać nic na dół, a szkoda. Jeżeli ktoś chce zrobić jakieś zakupy w Astanie, no warto odwiedzić to miejsce. Jeżeli, nie wiem, wylatuje z Astany do Polski, to może tutaj wpaść i się rozejrzeć, zobaczyć, czy się coś opłaca, czy się nie opłaca. Na kolejnym piętrze znajdziemy praktycznie same lokale. Począwszy od KFC po Burger King, o takich znanych bardziej. Tutaj zjecie na pewno, napijecie się czegoś. Piętro wyżej to rozrywka. I jeszcze piętro wyżej też rozrywka w sumie, bo tam jest chyba ta plaża, także zobaczymy jak to jeszcze wygląda. Tam jest chyba z tym płatny, nie? Podejrzewam. Takie mamy podejrzenia, także zobaczymy, bo jeżeli będzie z tym Nie możesz płatny, nagrywać, Radek, pan mówi. także jak widzieliście, czy też słyszeliście, nie można nagrywać. Tu jest taki już typowo piętro rozrywkowe, bardziej ukierunkowane to jest na dzieci na pewno. Także dorośli mogą sobie śmiało robić zakupy, a dzieciaki mogą się bawić, prawda? I korzystać z tych wszystkich dobroci tutaj, z tych fajnych atrakcji. Na tym banerze można zobaczyć, jak wygląda plaża, bo wstęp jest niestety płatny, a że tam nie będziemy wchodzić, że nie mamy żadnych stroi kąpielowych. Jesteśmy przygotowani na taką rozrywkę, no i możemy sobie popatrzeć na zdjęcie jedynie. Skoczyliśmy jeszcze teraz na lody włoskie. Gelato Italiano, które kosztują malutki 600, większy trochę 800, później jakiś sorbet jest jeszcze za 700. No mimo jakiegoś rewelacyjnego smaku. A ja bym jeszcze pokorza właśnie odnośnie tego rozbudowywania się Astany. Tu są wszystko nowe budynki, znaczy się powstają nowe budynki, także cały czas miasto się rozbudowuje. Chyba było, no moich chrupań nie słychać. Idziemy na lóż. I bolą nas nogi. Chodzi długa. Ciemno już, noc nadchodzi długa. Dzień dobry bardzo, kolejnego dnia. Dzisiaj to nasz ostatni dzień w Astanie przed wyjazdem do Almatów, ale oczywiście jeszcze tu wrócimy. Dalszy ciąg zwiedzania. Wybieramy się właśnie teraz pod największy, czy też do największego meczetu w Kazachstanie, prawda? Całej Azji Środkowej. Mi się wydaje, że jednego z największych. Wiem, że na pewno jest największym meczetem w Kazachstanie, a czy największym w Azji? No jak data tak godo, to tak musi być. A ja i wierzę. I obejrzymy największy dywan, mam nadzieję. Największy dywan. Ręcznie tkany. Największy ręcznie tkany dywan na świecie. No to wie wszystko. No. To się zgadza. Czasem się też mylę. Ja nie wiem wszystkiego, ale nigdy się nie mylę. To jest taka mało delikatna różnica między nami. Karawan Karaj.
Karawanseraj. No fajnie, że w tym hotelu, w którym jesteśmy, pozwolili nam zostawić nasze plecaki, te duże plecaki, także mogliśmy sobie wziąć małe tylko i ruszyć w miasto, bo tak to by był wielki bardzo problem, bo no, pociąg mamy dopiero o godzinie 21:03, także no, cały dzień bujać się po mieście z takimi dużymi plecakami to nie jest zbyt wygodna opcja. Bo w ogóle jeszcze nie przyszli do siebie, jakoś my są tak zmęczeni tu jak my przyjechali, że jeszcze my się w ogóle nie wyspali. Mam nadzieję, że dzisiaj to odrobimy w pociągu. My się tak czujemy, jakby nie wiem, czy co najmniej do Japonii zalecieli, aklimatyzować się musieli jakiś dłuższy czas. No i przyjechaliśmy już pod centralny meczet w Astanie, który jest nie tylko największy w całym Kazachstanie, ale też w całej Azji Centralnej. Powierzchnia, na której się znajduje, to aż 10 000 hektarów. 10 hektarów, kaj też 10 000 Niech hektarów. będzie 10 000, lepiej brzmi. Co 10 hektarów? Ci po tym jak Rolnik nie ma pojęcia. Rolnik ci powie 10 hektarów, powie co to jest 10 hektarów i obrobią 200. A tak 10 000 to powie, o piero, nie tak dużo. Dobra, godaj, No Ania. robi wrażenie taka liczba, tak 10 hektarów. Oj, głupoty robią wrażenie. Każdy z tych minaretów ma 130 metrów, a cały meczet może pomieścić 30 000 wiernych. A o dywanie i o drzwiach powiemy potem. Dobrze. A może jeszcze powiesz, kto kamień węgielny postawił A pod ten kto meczet? by inny, jak nie wspaniały ojciec narodu Nursultan Nazarbajew w ostatnim dniu swojego pontyfikatu położył kamień węgielny w 2019 roku. Wydawało nam się, że ten meczet jest bardzo blisko, a już idziemy przez ten plac, nie? I trzeba przyznać, że czym bliżej, tym większe robi wrażenie. Po co kurczę aż taki wielki meczet? Ale jeżeli by nie był taki wielki, to wtedy by nie wywarł na nas takiego wrażenia. Ciekawe, ile on kosztował taki ten meczet, ile to kosztuje taka budowla. Na pewno nie mało. Jak widzicie, drzwi do meczetu są ogromne, mają 12,4 metra wysokości i ważą 1,5 tony. Otwiera się tylko ta dolna część, ale to wystarczy. Oczywiście wchodząc do meczetu trzeba zdjąć buty. To już chyba norma. Myśleliśmy, że trzeba przechodzić przez bramki, ale nie przechodzi się przez bramki. Wszędzie boso trzeba chodzić, no. Ale jest czyściutko, no. Dzięki temu, bo nikt nie przyjdzie w butach i nie namarasi tu, nie, z dworu. No. To nie jest taki typowy, standardowy meczet. Zobaczcie sobie, są jakieś sklepy tutaj. Jest nawet lokal, w którym można coś zjeść, bardziej taka kafejka, można kawę wypić. Nierówno płytka coś jest, bo mi coś tu szczeliło, jak żech zdepnął. Niedopracowane tu mają. Na wejściu są takie wdzianka, jak mają te panie, takie niebieskie. Można dokładnie. założyć, jak ktoś ma taką krótko kiecka albo coś. Sala ślubów. Ciekawe, czy młodzi państwo też boso tu muszą przychodzić? Wersety Koranu na środku. Jak widzicie, Koran jest. Tu siedzą goście, a przy tym głównym stole być może właśnie państwo młodzi i rodzice, nie wiem. Tak mi się wydaje. Skromnie, no. Skromnie. No, ale co Ale ci do tej więcej głównej potrzeba sali do jeszcze- zawarcia związku małżeńskiego? Nic więcej nie potrzeba. Tu jest miejsce czytania Koranu i tu jakiś imam sobie czyta Koran zgromadzony w tej sali ludziom. W środku można się napić też wody, jak ktoś zapomni. Są dystrybutory, ten jest akurat pusty, ale tam jest pełny. Beaty dopadło pragnienie i korzysta właśnie z tego dystrybutora. Chcesz? Możesz mi nalać trochę. Nawet wrzątek można sobie kawa zaparzyć w meczecie i wypić. Jest to bardzo nowoczesne, jak widać. Meczet, A na ruchome dole schody. są sale do obmyć. To jest sale do myć na dole i są schody ruchome i są też miejsca, w którym można sobie podładować telefon, prawda? Na wypasie taki meczet, powiem. I tam są męskie toalety też na dole, jakby ktoś chciał. Zdравствуйте. Okej. Niestety pan nie pozwolił nam nagrywać kamerą, naszym aparatem. Znaczy się można tylko telefonem nagrywać po prostu. Nie wiem czemu, ale Lumixa musieliśmy wyłączyć, bo pan powiedział, że mamy wyłączyć. I może Beata wam teraz coś powie na temat
tego miejsca, w którym jesteśmy. Znajdujemy się w sali do modlitw. No, jest bardzo pięknie zdobiona. Wiadomo, w islamie nie przedstawia się zwierząt ani ludzi. Są takie jakieś geometryczne wzory, tylko tutaj na ścianie są wypisane różne imiona Allaha. 99 imion Allaha. Ten dywan jest imponujący, jest tak mięciutki, fajnie się po nim chodzi. I to jest właśnie ten największy dywan świata, ręcznie tkany, podkreślam. Podejrzewam, że tych kawałków tego dywanu jest więcej, bo jest jeszcze osobna sala do modlitw, osobne sale i tam też jest ten dywan. Także myślę, że łączna powierzchnia tego dywanu to będzie te 15 000 metrów Ponoć kwadratowych. tak. Jest to największy tkany ręcznie dywan na świecie. To nie mają problemu z tym, że ktoś siedzi i tam bawi się telefonem czy tam coś. No właśnie, tu macie przykład. Dzieci biegają, ludzie leżą sobie. To jest takie Odpoczywają. miejsce spotkań. No ale to nie jest tak u nas w kościele katolickim, że u nas jest nie to pomyślenie, żeby tak jak tutaj ktoś przyszedł i siedział w telefonach i se tam cykał na telefonie, czy tam dzieci biegały po kościele, nie? No, u nas raczej się nie zdarza taka sytuacja, żeby tam wiesz, dzieciaki się bawiły, czy ktoś se siedział tak jak tu pod filorem. No są takie sytuacje, czy tu jak na środku leżą se, nie? U nas leżą niektórzy, ale to żykają tak. Tam przy samych tych barierkach jest miejsce modlitw dla mężczyzn i jest na obrazku pani przekreślona, tam się modlą panowie. Chodzi bardziej o to, żeby kobiety się nie modliły przed mężczyznami, bo się wypinają. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby ktoś tu właśnie w butach przyszedł, bo no, ten dywan by tego nie przeżył. Po jakimś czasie to już by nie był tak delikatny na pewno. A tak jest naprawdę, się chodzi jak po puchu, nie? Niestety na ten dziedziniec nie można wejść. Taki wewnętrzny dziedziniec. Szkoda, bo tam fajny widoczek jest od środka właśnie. Tu trzeba kupić bilety, żeby wejść właśnie na ten minaret. Niestety, żeby wejść na minaret, trzeba zapłacić kartą. No, gotówki nie przyjmują, także spróbujemy zapłacić kartą. Zobaczymy przy okazji, jak wyjdzie za przewalutowanie, prawda? Można popróbować. Za 2. Нет, еще раз. Сейчас только была, то прошу только за одного. A za odnowo, to ty też musisz, Radku. Dobra. Капочки. O Boże, same wielkie. Вы поднимаетесь на 3 этаж. Na tretий. Spasiba. А на 3 нажимаете. No i do windy. Dostaliśmy Crocsy. Cena za wstęp to 2000 tęgę i jeszcze pieniążków. Jeżeli byście chcieli zobaczyć, co też jest w Astanie, to możecie sobie tu wyjechać. Tutaj jest taki okrągły budynek, największy budynek w kształcie kuli na świecie. To jest tam, były targi Expo. Tworzy to taki kompleks. Tam z tyłu ten budynek taki bardzo wysoki, to jest tak zwana zapalniczka. On ma taki kształt, jak się kojarzyć może. Tam właśnie jest ten bulwar główny przecinający oś miasta. Ty, a co to tam jest? Wygląda jak jakieś rakiety kosmiczne. A no faktycznie. Może tam robią taką atrapa Bajkonura. No może ty, bo to jest daleko, żeby ludzie sobie mogli tak, zwiedzić. Chyba tak, że to będzie takie Czyli wiesz, to faktycznie wygląda jak rakiety. no to są rakiety. Może tam jakoś dodatkowa atrakcja poza miastem budują. Spróbujemy się coś dowiedzieć na ten temat. Całe szczęście wzięliśmy ze sobą takie ustrojstwo, przez które fajnie widać właśnie te rakiety, o których wspominaliśmy. One są tam. Jedna się nazywa Zenit, druga się nazywa Proton, a trzecie nie ma nazwy. I jest obok jeszcze nie samolot, tylko wahadłowiec. To będzie centrum jakichś badań kosmicznych Tak, może. tak, tak. Tam jeszcze jakiś jest ten stadion, ale do czego by to był stadion? Ciekawe to jest, nie? No może do wyścigów konnych. Tak, chyba wyścigi konne, bo tam jest tor. Całe miasto Astana ciągle w rozbudowie. Poszerza się jego terytorium, coraz bardziej na prowincje się rozbudowują. Tutaj jest osiedle domków jednorodzinnych, dość spore, prawda?
Na Expo to miejsce wyglądało pięknie, ładnie i soczyście, ale teraz tu wszystko się już rozsypuje. Widać, że to jest zaniedbane bardzo. Zresztą zobaczcie, jak wygląda tu ten deptak, ta droga. Budynek jest totalnie opuszczony. Myśleliśmy, że tu jakieś lokale, będą nawet na mapach coś tam pokazywało, że są jakieś lokale, ale tu jest cisza, spokój. Nic się nie dzieje. No i jest to zaniedbane. Zobaczymy, później pójdziemy jeszcze do tej kuli, zobaczyć jak tam to wygląda. Teraz musimy coś zjeść po prostu. Tu jest ta właśnie kula. Później tam podejdziemy trochę bliżej, ale najpierw coś zjemy. Także wybierzemy się najpierw do tej galerii, a później pójdziemy do kuli. I patrzcie, co się dzieje. A teraz wyłącza kamerka, bo tu jest tak, że policjanci są na pasach. A policjanci tu bardzo nie lubią być nagrywani. Zdarzyło nam się, że po prostu zwracali nam uwagę. Mega Silkway. I ostatecznie wylądowaliśmy w Dodo Pizza i zamówiliśmy sobie pizzę za 2,300 niecałe, nie? Co wygląda tak? Smakuje średnio, nie? Mało mięsa jest tego kurczaka. No. A na dole jest lodowisko. Proszę bardzo. Największy budynek na świecie w kształcie kuli z bliska wygląda tak. Z tego, co się dało zauważyć, tam jakieś prace trwają, bo tam ktoś szwajcuje w środku, czyli spawał ktoś po prostu. Przed chwilą mieliśmy spory deszcz. Jak widzicie, pełno kałuży tu jest. Jeszcze kapie. A teraz znowu zaczyna padać. No. Te budynki wszystkie, które były na Expo w 2017 roku, wszystkie tu zostały, ale widać, że już, tak jak mówiliśmy wcześniej, nie wszystko tu działa, funkcjonuje, nie wszystko jest używane. Część tych budynków jest po prostu opuszczonych. Problem właśnie potem, jak zagospodarować taką przestrzeń, nie? Bo tu wiesz, No tak. były hale wystawowe dla ludzi z tylu krajów i nagle wszyscy wyjechali. Być może ceny za wynajem też tu są wysokie, nie wiadomo, nie? No, coś jest na rzeczy, no. Też nie jest centrum miasta, jakby nie było. Może ruch też był znikomy, jeżeli tu były jakieś interesy, ktoś jakiś biznes prowadził, no to po prostu mu się to nie opłacało, nie wiem. Tak mi się wydaje. A tu jest jakiś lokal teraz. Jest tu też teatr na terenie właśnie tego Expo. Część tych budynków jest zagospodarowana, tu jest jeszcze jakaś akademia sportowa, prawda? Tam był właśnie ten teatr. No ta kula jest niestety no, czynna, nieczynna, ale nie można wejść do tej kuli, ponieważ to jest ogrodzone. Z tamtej strony też było ogrodzone. Tam, jak widzicie, też są jakieś parawany i tam trwają jakieś prace. Tu trwają prace, no coś się tu dzieje. Ogólnie to się można mało na ten temat w ogóle dowiedzieć skądkolwiek. No mało. Może wiesz, jakbyś pytała Kazachów tutaj miejscowych, to by ktoś ci odpowiedział. Ale chodzi mi o to przed przyjazdem do Kazachstanu. No, przed przyjazdem tak. No i przeszliśmy właśnie ten teren tego byłego Expo. W sumie do tej kuli nie można wejść, można z zewnątrz sobie pooglądać te budynki. Ale jako ciekawostka, jeżeli ktoś tam chce, to może sobie podejść. Pewnie tu było fajnie, jak było to Expo. Pewnie się tu dużo działo, ale teraz to jest bardzo spokojnie. Tak jak mówię, w ramach ciekawostki można przyjść, zobaczyć i wszystko. To idziemy teraz ogarniać już powoli autobus z powrotem, bo jeszcze to tak dość długo jedzie, nie? Gdzieś około 40 minut chyba. No a później jeszcze musimy jedzenie jakieś kupić, no i trzeba na wokzal. Bo o 21 mamy pociąg do Aumatów, także trzeba się zbierać. No niestety zamykają drogę, jakieś wojsko tu jest, służby porządkowe, policja i nie wiem co się dzieje, a mamy autobus mieć teraz. Także kiepsko sprawa. Kupiliśmy kurczaka i tam jakieś cola jest. Nie, jakieś picie jest, nie cola. Sosy i chyba lawasze bywa. No to jeszcze lepioszkę kupimy i lecimy, bo się spóźnimy, a później wam powiemy już chyba w pociągu, jaki mieliśmy problem teraz. Choć już powoli żegnamy się z Astaną, by wyruszyć w dalszą podróż i zwiedzić inne rejony Kazachstanu, to jednak wrócimy tu jeszcze pod koniec naszej przygody z Azją Środkową. I wtedy pokażemy Wam kolejne bardzo ciekawe aspekty oraz miejsca tak zwanej stolicy pośrodku niczego. Jak zawsze zachęcamy też do subskrypcji, wspierania i aktywności na naszym kanale.
to naprawdę bardzo nam pomaga i ma dla nas ogromne znaczenie. A teraz wsiadamy do pociągu i jedziemy w kierunku dawnej stolicy Aumaty. Więc nie wyłączajcie jeszcze filmu i zostańcie z nami na chwilę. Dziękujemy serdecznie i do zaś. Jesteśmy już na dworcu, ale mieliśmy trochę przygód. Na szczęście udało nam się dotrzeć i zdążyliśmy. A o tych przygodach opowiem wam może już w środku, jak się rozpakujemy, bo mamy dużo towaru, jeszcze ją na plecach. Tak wygląda dokładnie nasz wagon. A pociąg może jechać 200 km na godzinę. Przynajmniej tak wynika z informacji na wagonie. Jesteśmy już w swoim przedziale, szczęśliwi, zadowoleni, bo mieliśmy trochę perypetii na koniec, prawda, bo się okazało, że co to było, bo pani ci powiedziała... Zlot liderów Azji Centralnej. Tak, i było wojsko, była policja, były jeszcze jakieś inne służby mundurowe i po prostu by zamykali ulicę. Nie mogliśmy dojechać autobusem najpierw po plecaki do naszego hotelu, w którym zostawiliśmy. Co kawałek ujechaliśmy znowu, tam albo zamykali ulicę, albo były jakieś korki, bo puszczali ruch innymi ulicami, dlatego się tworzyły... Godziny jechaliśmy z półtorej godziny, tak, a w tamtą stronę, bo z pół godziny jechaliśmy, nie? Ja musieliśmy jeszcze kupić jedzenie, właśnie lepioszka jest, kurczaczek jest i będziemy zaraz pałaszować. Dostaliśmy tam jakieś wrapy do tego, i sosy i napój. I to wszystko kosztowało bez lepioszki, to kosztowało 3,5 tysiąca, nie? 25 zł, no coś takiego. Około 25 zł za wielkiego kurczaka, te sosy, jeszcze wrapy tam jakieś. I te iced tea. I iced tea. A odnośnie naszego przedziału, bo mamy taki przedział luksus. Luksus w sensie, że mamy dwuosobowy po prostu, ale nie dopłacaliśmy nic do tego przedziału. Po prostu ten przedział taki jest. Taki jest. Jeden jest dwuosobowy. Jeden jest dwuosobowy, tylko trzeba w miarę szybko ogarnąć temat, żeby sobie go zarezerwować. Jedyny minus, że jest obok chyba kibelka, tu jest kibelek za ścianą, ale zapachu się tam nie unoszą jakieś nieprzyjemne, prawda? Póki co. No co mamy? Mamy tu gniazdko, jest półka na bagaż, są jakieś wieszaki, tu jest jeszcze łóżko oczywiście na górze, są jakieś takie oparcia fajne, że można sobie posiedzieć, jest jakaś półeczka tu. Ręcznik, są ręczniki, pościele, oczywiście wszystko jest świeżutkie. Odnośnie ceny, jaką zapłaciliśmy, tylko że my kupowaliśmy przez internet i to kosztowało 21 314 tenge, czyli na polskie gdzieś około 156 zł za jeden bilet oczywiście. No jeżeli będziecie kupować na miejscu, no to będzie taniej, bo my płaciliśmy tam jeszcze prowizję jakąś, przewalutowanie i tak dalej, i tak No dalej. ale że nie powiedzieliśmy najważniejszego. Jedziemy całą noc, bo o 21:03 pociąg rusza, a na miejscu będziemy dopiero o 13:00 na drugi dzień, także... No ale ma po drodze tylko 4 stacje. A jeszcze na koniec taka niespodzianka, w naszym hotelu, jak przyszliśmy po plecaki, to dostaliśmy po kubeczku, po długopisie, czapeczkę i magnes, co nas uratowało, ponieważ no, nie zdążyliśmy kupić nawet, czy zapomnieliśmy bardziej w Astanie kupić sobie magnes, a magnes zawsze przywozimy z każdego miasta praktycznie, w którym jesteśmy. No i co? No teraz szczęśliwej podróży. Trzeba nam życzyć. No i zjemy sobie coś i będzie dobrze. Widzimy się w Aumatach chyba. Kurwa, jednak sami to już było. Nie, jeszcze raz, sorry. W kształcie kuli na świecie. Największy budynek na świecie. Powiedz mi to. Nie wolno się całować przed meczetem. Nie ciś się tak na mnie. Za nami. Jeszcze raz. Jeden nowy potem tych słów. I opowiem po swojemu. Jak się nie podoba, to spadka. Którzy Rosjanie chcieli uchronić przed nazistami. Kiedy... Niektórzy. Którzy Rosjanie chcieli... Którzy żeś chcieli Rosjanie. Mamy karta telekomunikacji. Już by ten Trzaskowski godowy. Karta telekomunikacji. No może to jest telekomunikacja. Okej. No i przyjechaliśmy pod centralny... No. Przed żeś pada. No przed. Zaglądaj na ten meczet, nie? Ale meczet nie. Ale meczet. Nie podbiliśmy Astany, bo nas...